czajnikowy.pl. Camellia sinensis, czyli herbata chińska. Już samą nazwą nasza ulubiona roślina pokazuje, gdzie jest jej kolebka. Chiny to kraj, w którym kultura herbaciana jest najbardziej rozmaita, najdłuższa, a produkcja herbaty największa. Sami Chińczycy datują początek herbaty w swoim kraju na 2737 rok przed naszą erą. Kolejny kraj na liście producentów herbacianych – Chiny. Zanim spojrzycie na długość tego filmu i zaczniecie mieć już uwagi co do tego, że nie można takiemu miejscu jak Chiny poświęcić tak krótkiego czasu, od razu chciałbym wszystkich poinformować, że to jest dopiero pierwsza część, ponieważ faktycznie Chiny, jako kraj najbardziej chyba herbaciany na całym świecie, to miejsce, gdzie o herbacie można by mówić i mówić bez końca. Powstały książki, filmy, wszystkie różne informacje na temat Chin właściwie są niewyczerpane, stąd nie da się tego zmieścić w jednym filmie. Wpadliśmy na taki pomysł, że najpierw opowiemy o Chinach ogólnie, a później skupimy się na poszczególnych prowincjach i tam pokażemy najbardziej charakterystyczne herbaty i troszeczkę o samej tej prowincji opowiemy. Stąd dzisiaj zapraszamy do Chin po prostu, gdzie, jak powiedziało się, kultura herbaciana najdłuższa i najbogatsza. Sam początek, no właśnie, dlaczego 2737 rok jest to początek herbaty w Chinach i w jaki sposób Chińczycy to tak policzyli? No bo to prawie 5000 lat temu jeszcze nie było zapisków, nie było, no właściwie nic, co mogłoby pozwolić Chińczykom tę datę ustalić. Okazuje się, że data jest związana w ogóle z legendarnym cesarzem Shenongiem, którego pewnie już nieraz słyszeliście, kojarzycie. Jest to taki nauczyciel chiński, taki rolnik wielki, boski, który uczył ludzi różnych technik uprawy roślin, różnych ich właściwości, no i między innymi kosztował różne zioła, różne rośliny, chodził po świecie, degustował, jako że był nieśmiertelny i miał jeszcze taką w zanadrzu sztuczkę, że potrafił uczynić swoje ciało niewidzialnym tak, żeby móc patrzeć, co się dzieje wewnątrz po zażyciu danej rośliny, czyli obserwował, robił takie badanie naukowe na samym sobie, obserwował, co ta roślina robi mu w ciele. No więc w ten sposób powstał taki, powiedzmy, no zielnik, taka baza wiedzy, którą przekazał ludziom. No i pewnego razu zatruł się, jak legenda głosi, aż 70 toksynami. Oczywiście nie mógł umrzeć, ale musiał to odchorować. Wyciągnął się więc w cieniu drzewa, zagotował kociołek wody, ponieważ miał w zwyczaju gotować wodę do picia i wiatr do tego kociołka zdmuchnął mu liście z drzewa herbacianego, właśnie pod którym przez przypadek się położył. Zaparzyła się pierwsza na świecie herbata. Shenong, zachwycony aromatem, napił się, zachwycony smakiem, wyzdrowiał. Okazało się, że ta roślina była cudownym lekiem na wszystkie jego toksyny. No i od tej pory wszędzie ze sobą nosił herbatę i wszędzie ze sobą ją używał, kiedy znów się czymś zatruł w czasie swoich badań naukowych. No, to jest legenda, którą każdy zna. Nie wiem nawet, czy nie jest to najbardziej popularna na świecie legenda na temat herbaty. To jest legenda, która mówi po prostu o tym, skąd się wzięła herbata. Tak naprawdę, co się wtedy działo w Chinach, to nie za bardzo wiemy na płaszczyźnie herbacianej. Tak naprawdę pierwsze jakieś takie zapiski dotyczące herbaty pochodzą z II-I wieku przed naszą erą i tam się już rzeczywiście dowiadujemy, że herbata jak najbardziej była używana. Wiemy, że już ją znano. Wcześniej były jakieś tam ślady, że używano już w Syczuanie herbaty wcześniej, aczkolwiek no, tak właściwie początek pisanej herbaty to jest gdzieś ten II-I wiek przed naszą erą i dowiadujemy się, że początkowo herbatę w ogóle żuto. Zrywano świeże liście krzewów herbacianych, żuło się je po to, żeby pobudzić się tą kofeiną, która w nich jest zawarta. Później, na początku naszej ery, robiono raczej zupę. Herbatę gotowano z różnymi dodatkami. Liście świeże herbaciane były traktowane bardziej jak warzywo. Dodawało się tam mięso, suszone śliwki, sól, różne przyprawy i taka zdrowa, pożywna, pobudzająca zupa była pita, tak jak się pije bulion raczej, no więc jak najbardziej. No, można powiedzieć, że to było takie pierwsze parzenie herbaty, czyli gotowanie jej w postaci takiego bulionu. Dopiero później zaczęto herbatę mielić na proszek i rozpoczęła się nowa era w świecie herbaty chińskiej.
Około IV wieku naszej ery pojawiają się pierwsze plantacje herbaciane, a nieco później pojawia się Wielki Louis, czyli tak naprawdę pierwszy, najbardziej znany i ceniony mistrz herbaciany. Mówimy tutaj już o wieku VIII, kiedy jego działalność się toczyła i rozwijała. To był oczywiście zwykły człowiek, który zrobił karierę herbacianą dzięki temu, że świetnie sobie radził na dworze, chociaż nie do końca chciał tam trafić, ale miał także idealny, doskonały węch i smak, dzięki czemu był największym smakoszem herbaty, jaki w ogóle istniał i jej się też poświęcił, nią się zachwycił, chociaż wcześniej podróżował z trupą teatralną, zamierzał być aktorem, ostatecznie filozofował, próbowano go ściągnąć na dwór, ale on nie chciał być na dworze, próbował jednak sobie siedzieć w swojej pustelni i parzyć herbatę, ale w końcu na ten dwór tam trafiał. Generalnie jego życie jest zabawne i interesujące i co więcej, dowiadujemy się o nim teraz, że wręcz był bóstwem. Nawet niektórzy twierdzą, że wykluł się z jaja. No i dorobił się tego, że jest patronem herbaciarzy i patronem herbaciarni. Herbaciarnie w różnych miejscach na świecie, zwłaszcza w Chinach, ale na całym świecie jest to praktykowane, mają gdzieś obrazek przedstawiający właśnie Louis jako takiego patrona herbaciarni. Czasem się pali tam kadzidełko, świeczkę, stawia czarkę herbaty dla wielkiego patrona. Stąd był to taki najpopularniejszy, najbardziej znany mistrz herbaty, przy czym on się zajmował herbatą w trochę innej postaci niż my dzisiaj sobie ją wyobrażamy. Był to człowiek, który żył w czasach, gdzie herbatę się po prostu mieliło. Robiło się proszek, prasowało się to z taką pulpą z ryżu, czy raczej wodą po ryżu, różne były przepisy, ale powstawały z tego takie bryły, tabliczki, które należało rozłupać i należało rozgrzać w ogniu, po czym zmielić w moździerzu, następnie dać do czarki, zalać trzykrotnie i spienić specjalną montewką. Także przypomina to troszeczkę produkcję, też parzenie matczy w Japonii i nie jest to przypadek, ponieważ właśnie to dotarło do Japonii i wyewoluowało w to, co dzisiaj w Japonii znamy. Tymczasem Chińczycy docelowo porzucili tę metodę, ale sam Louis był mistrzem tej techniki. Co więcej, w swojej książce, w Księdze Herbaty, wymienia 26 niezbędnych akcesoriów do zaparzenia w ten sposób herbaty. Był jednym z największych mistrzów, ale nie on jeden to robił, ponieważ wtedy wiele osób się tym entuzjazmowało i na dworze cesarskim przygotowywano najlepszą herbatę. Mamy kilka do dyspozycji anegdotek z życia Louis. Między innymi wiemy to, że jego doskonały smak był tak daleko posunięty, że kiedy cesarz wysłał sługi po wodę do zaparzenia herbaty, Louis nakazał im nabrać wody ze środkowego nurtu rzeki, czyli wypłynąć łodzią na środek rzeki, zaczerpnąć i przypłynąć z tą wodą z powrotem. I niestety zdarzył się taki wypadek, że trochę tej wody wychlupnęło im się po drodze i stwierdzili, że nikt się nie połapie, więc nabrali bliżej brzegu, uzupełnili wiadro, przypłynęli i kiedy Louis przygotował herbatę, stwierdził, że woda nie pochodziła w całości ze środkowego nurtu. W ten sposób zrobił wielkie wrażenie na cesarzu i na wszystkich dworzanach, ponieważ odkrył ten mały wypadek. Od tej pory uważano, że większy autorytet się nie urodził i nigdy się już nie urodzi, więc do dziś Louis jest najbardziej znanym, najlepszym mistrzem herbacianym, chociaż herbatę robił tak, że nie potrafilibyśmy jej powtórzyć ani wypić. Kolejna dynastia, dynastia Song, przyniosła dalszy rozwój kultury herbacianej. Nadal robiono ją w postaci sprasowanych tabliczek, które kruszono i parzono, ale tabliczki te zaczęły wyglądać lepiej. Zaczęto przykładać większą wagę do tego, żeby sama herbata w tabliczce była dziełem sztuki. Pojawiały się feniksy i smoki, które były wytłoczone od formy i była to najbardziej ceniona wtedy herbata. Pojawiły się też pierwsze konkursy herbaciane, które, jak wieść niesie, przetrwały w tych regionach jeszcze do dzisiaj i niektórzy chcieliby swoje konkursy herbaciane właśnie wywodzić jeszcze z czasów, powiedzmy, gdzieś tam wczesnego średniowiecza, europejsko licząc, ale trudno powiedzieć, czy to naprawdę to było. Tak czy inaczej zabawiano się w ocenianie mistrzów herbacianych, kto lepiej zrobił herbatę, kto uzyskał lepszą piankę, kto mniej nachlapał, kto zrobił to ładniej, zręczniej, no i oczywiście smaczniej. Wtedy powstał również szlak herbaciano-konny, ponieważ Chiny zaczęły handlować herbatą z ościennymi narodami,
ogrodami, no i właśnie zaczęto wymieniać herbatę również na konie, ucząc kultury herbacianej, na przykład ludy tybetańskie, które właśnie wysyłały z powrotem te konie. No i można by gdzieś powiedzieć, że jest to jakiś już początek, powiedzmy, puera, chociaż nie za bardzo, ale jednak szlak herbaciano-konny, który ukształtował się na tych podwalinach, to właściwie była główna przyczyna powstania herbaty prasowanej puer, którą znamy dzisiaj, a na pewno tej wersji postarzanej, która była konsekwencją herbaty puer zielonej. Nadszedł wreszcie czas na prawdziwą herbacianą rewolucję. Pojawiła się dynastia Ming, która obejmuje mniej więcej nasze późne średniowiecze. I tutaj powstała zupełnie nowa forma picia herbaty, czyli zaczęto parzyć po prostu liście, czyli już w sposób, jaki my dzisiaj znamy. Nie była to już zmielona na proszek sprasowana herbata, tylko młodziutkie, świeże listeczki, które były dostarczane czym prędzej na dwór z najlepszych miejsc i zaparzane wodą, dzięki czemu rewolucja poszła dalej. Nie tylko zaczęto produkować nowe rodzaje herbaty, ponieważ wspomniany już Louis opisał kilka najlepszych herbat, wspomniał o najlepszych źródłach z wodą, ale teraz w dynastii Ming wymienia się już prawie 100 różnych gatunków herbaty. To bardzo duży krok do przodu. Bardzo wiele nowych herbat powstało. Zaczęto zwracać uwagę na szczegóły, które do tej pory były właściwie nieistotne i powstała nowa ceramika, ponieważ wcześniej herbatę taką mieloną parzono raczej w ceramice ciemnej, która pozwalała docenić kolor i pianę. Teraz zaczęto robić ceramikę raczej jasną, białą porcelanę, żeby móc zobaczyć kolor naparu młodych listków. Stąd w tych czasach powstały różne nowe akcesoria i rzecz, która bardzo się kojarzy z chińską herbatą, czyli gaiwan, czyli jest to czarka z wieczkiem oraz spotkiem, które służą do parzenia herbaty sypanej. Jest to urządzenie jeszcze u nas mało znane, mało popularne, aczkolwiek coraz więcej osób je rozpoznaje. Parzenie jest bardzo wygodne, kiedy nabierzemy pewnej wprawy, ponieważ taki gaiwan wymaga dość pokracznego chwytu palcami. Musimy jednocześnie trzymać wieczko, które lekko uchylone przez szparkę odcedza herbatę, i musimy trzymać albo spodek, albo kołnierz samego gaiwana, żeby móc zlać do czarki napar. Więc kiedy ktoś na to patrzy z boku, to trudno go przekonać, że to jest naprawdę fajne i wygodne naczynie do parzenia, aczkolwiek jest popularne do dzisiaj, nie tylko w Chinach, ale i na całym świecie. Jest elementem techniki gong fu cha. Oczywiście później pojawiły się czajniczki ze słynnej gliny, która pozwala na hodowlę tego czajniczka, również bardzo ceniona rzecz. Mówimy tutaj o specjalnej fioletowej glinie Zixing. Z tego robiło się bardzo małe filigranowe czajniczki, które notabene właśnie w tym okresie zaczęły być popularne i zaczęły być doceniane, więc bardzo duży krok do przodu, jeśli chodzi o samą herbatę, bardzo duży krok, jeśli chodzi o technikę parzenia i wielki krok w ceramice herbacianej. Dynastia Ming, można by powiedzieć, wywróciła kulturę herbacianą w Chinach do góry nogami. Co więcej, zrobiono też trochę krok do tyłu, jeśli chodzi o wielką dworską pompę dotyczącą parzenia herbaty i zaczęto cieszyć się prostotą, poezją, przyjemnym otoczeniem przyrody, gdzieś jakąś skromną altanką, już tak troszeczkę jak w Japonii dzisiaj. Bardziej herbata była osią tego spotkania niż wielki blisk i splendor wokół niej. Dynastia Qing to jest właściwie ostatnia dynastia i dynastia, podczas której bardzo dużo się dzieje na płaszczyźnie herbacianej, ponieważ jest to nie tylko czas powrotu do wielkich, pełnych przepychu ceremonii herbacianych i wielkich uroczystości. Dość powiedzieć, że cesarz organizował swego czasu przyjęcie 1000 starców, na którym podejmował najbardziej zasłużonych urzędników, a wieść niesie, że jednego razu było ich nie 1000, a nawet ponad 3000. Każdy z nich dostawał herbatę, potem wino, potem znów herbatę, więc można sobie wyobrazić, jak wielką rolę herbata i
odpowiednie jej podanie i przygotowanie odgrywało wtedy, jaką rolę odgrywała na dworze cesarskim i jakim zaszczytem było dla urzędnika zostać na dworze herbatą poczęstowanym. W tych czasach również pojawiają się biali ludzie, którzy zaczynają handlować z Azją, czyli Europejczycy, głównie Francuzi, Wielka Brytania, i są to kraje, które no niestety zapoczątkowały wojny opiumowe również za czasów tej dynastii i również poniekąd związane z herbatą, ponieważ trochę o herbatę poszło, o inne towary również, ale o herbatę też. Chodziło o uwolnienie handlu z Chinami i niestety wskutek tego Chiny oczywiście przegrały. Herbata z dużo większą łatwością i w niższej cenie zaczęła podbijać Zachód, co dla nas miało dobry skutek. Po prostu herbata rozeszła się szerzej na świecie, ale kończyły się powoli już takie czasy dynastii chińskich, ponieważ rozpoczęła się rewolucja kulturowa. Jeszcze wcześniej wynaleziono oczywiście taką technikę gong fu cha, czyli ten styl parzenia herbaty, który nazywamy ceremonialnym. Był to XVIII wiek i podczas rewolucji kulturowej cała ta sztuka niestety zaniknęła, ponieważ nie tylko nie można było tworzyć pięknych czajniczków i pięknej ceramiki do herbaty, która notabene jeszcze niedawno była naprawdę obiektem czci i projektu wielkich i znanych, ponieważ za czasów Manshenga przykładowo wynaleziono całą pulę, taki katalog, można by powiedzieć, form czajniczków, najbardziej popularnych. Do tego stopnia bawiono się już tą całą sztuką herbacianą. Pisano o tym poezję, malowano obrazy i wszystko to się skończyło. Rewolucja kulturowa robiła po prostu herbatę i po prostu czajnik. Najwięksi mistrzowie, producenci czajników ramię w ramię z uczniami robili te same masowe czajniki, podpisując je po prostu czajnik zrobiony w Chinach. Nie można było robić jakichś wystawnych ceremonii, nie można było robić jakiejś wielkiej poezji i tak dalej. No i większość kultury herbacianej chińskiej z tych czasów przetrwała gdzieś na Tajwanie, skąd znowu wraca do Chin. Docieramy w ten sposób do czasów współczesnych, czyli sytuacji, w której Chiny znów są dumne ze swojej herbacianej ceremonii, tradycji, kultury. Technika parzenia gong fu cha jest powszechna, gaiwan jest powszechny, handluje się z całym światem, a Chińczycy są największym producentem herbaty na świecie, ponieważ produkują jej niespełna 3 miliony ton rocznie. Nawet pandemia nie sprawiła, że się zatrzymali czy zwolnili. Co więcej, w samych Chinach produkuje się wszystkie kolory herbaty, jakie tylko są. Z każdego koloru bardzo dużo tradycyjnych herbat. Jest specjalny ranking, wielka dziesiątka chińskich herbat, w którym znajdują się najlepsze herbaty z całych Chin. Jest to aktualizowane, aczkolwiek z roku na rok nieszczególnie się zmienia. Każda prowincja słynie z czegoś innego. W każdym miejscu w Chinach, które są krajem przeogromnym, a każda prowincja jest właściwie osobnym narodem, osobnym krajem. Jest to kraj tak kulturowo zróżnicowany, że każda z prowincji ma swoją charakterystyczną herbatę, swój charakterystyczny sposób parzenia i swoją osobną historię. Stąd dzisiaj możemy się cieszyć herbatą z całych Chin, możemy się cieszyć ją parzoną na różne sposoby, czy to nowocześnie, współcześnie, czy to tradycyjnie. Możemy rekonstruować dawne metody parzenia, możemy cieszyć się współczesną ceremonią herbacianą. Chiny ogólnie polecamy, nie tylko ze względu na to, że jest to obowiązkowy punkt na liście każdego herbaciarza. No właściwie od tego trzeba by nawet zacząć. Same Chiny pozwalają nauczyć się herbaty w wielkim zakresie, ponieważ dostarczają nam właściwie wszystkiego. I aspektów kulturowych, i przeróżnych herbat, i przeróżnych sposobów parzenia. Czy to zielona, czy to oolong, czy to pu'er. Wszystko ma gdzieś tam swój początek i miejsce w Chinach. I o tym opowiemy szerzej w kolejnych odcinkach poświęconych właśnie Chinom. A dzisiaj żegnamy się i do zobaczenia na czajnikowy.pl.